Że środowisko muzyczne to zupełnie inny świat, to pewnie wszyscy wiedzą. Ale czy wiecie, że muzycy mają też swój własny slang? I to nie jest jak z młodzieżowym słowem roku, że jak masz 30 to już nic nie rozumiesz. Tylko codzienny, potoczny język starszych i młodszych. Jak myślisz? Co to znaczy, jak nie będziesz ćwiczyć, to zawsze będziesz jechał po czarnych? Że jeśli nie będziesz trenował utworu, to będziesz grał niewłaściwe dźwięki. A na przykład wyjce na mszy wczoraj strzelały straszne koguty. Oczywiście, że wokaliści występujący na mszy w kościele śpiewali z niekontrolowanym falsetem. A jak ktoś ci powie, że masz łapać badyle, bo zaraz zaczyna się generalka, to wiesz, że musisz brać pałki od instrumentu perkusyjnego, bo zaraz się zacznie ostatnia próba przed koncertem. Dzisiaj opowiem wam trochę o tym dziwacznym i mega ciekawym muzycznym slangu. Nazywam się Margo i witam was w Muzie na szkle. Wszystko w muzyce da się zapisać nutami. Pisząc jakąś kompozycję, zawsze musimy trochę opowiedzieć, jak dany utwór ma być wykonany. Dlatego mamy określenia tempa, charakteru czy głośności i artykulacji. Te oficjalne określenia są zwykle dość nieprecyzyjne, bo nie mamy zapisanych decybeli w nutach, tylko na przykład piano, czyli że masz grać cicho. Możesz mieć napisane lento, czyli wolno, ale jak wolno dokładnie? To już sam musisz uznać za właściwe. Oczywiście, są jakieś ramy, czasem zapisuje się ilość wartości rytmicznych na minutę, ale wciąż nikt z zegarkiem nie będzie siedział na scenie, żeby to dokładnie zmierzyć. Ale oznaczenia w nutach to jedno. Drugą rzeczą są określenia potoczne i jeszcze bardziej nieprecyzyjne, których na przykład używa się podczas nauki gry na instrumentach, gdzie nauczyciel może ci powiedzieć, że grasz zbyt płasko, czyli że twoja barwa dźwięku jest brzydka, taka bez wibrata, albo tłuczesz, kiedy grasz głośno i bezmyślnie. Dyrygent może też krzyknąć do orkiestry, że robią budyń, kiedy gra nierówno, albo że jest pod dźwiękiem, czyli gra nieczysto. Te slangowe określenia, którymi posługują się muzycy, są często bardzo ironiczne, także ktoś z zewnątrz mógłby się nawet obrazić. Wyobraź sobie, że grasz na akordeonie i ktoś nagle nazywa go świnią albo wstydem. Albo nie grasz na kontrabasie, tylko na wazonie. Albo masz w domu parapet, a nie keyboard. I tak fagot jest bazuką, waltornia sedesem, zestawy perkusyjne garami, a wiolonczela beczką. Instrumenty smyczkowe będą smykami, stringami i sklejkami, a dęte drewnem albo blachą. Natomiast orkiestrą będzie dyrygował wiatrak. Oprócz tego mamy oczywiście joby, inaczej grania, czyli po prostu koncerty. Ale zwykle tak się określa te mniejsze, mniej ważne, które w sumie robisz dla hajsu. I joby też są różne, bo gdzie najczęściej się gra za pieniądze, gdzie mało angażujesz się emocjonalnie? Śluby, pogrzeby, msze i granie w knajpach. Dlatego usłyszysz od znajomego muzyka, że nie wpadnie do ciebie, bo ma na przykład mszycę, nekrojoba, sakrojoba, wetjoba, żarciojoba albo że gra do kotleta. No chyba, że mu nie płacą, to wtedy jest darmojob albo gratis. A jak granie jest takie, żeby tylko odegrać, dostać kasę i wyjść, to jest chałtura. Z kolei jeśli granie ci nie poszło, to jest popelina, bo na przykład dużo razy się posypałeś, byłeś pod dźwiękiem, dawałeś po sąsiadach. Dlatego zanim wyjdziesz na scenę, dobrze jest mocno pocisnąć, żeby mieć pewność, że utwór siedzi i jest w tajmie, bo wtedy na pewno będzie palił. Tych określeń jest mnóstwo i czasem słuchanie takiej wymiany zdań przez Mogola, czyli osoby niemuzycznej, może wprawić w konsternację. Jeśli chcecie więcej, to zajrzyjcie do słownika zrobionego przez Marię Jakubowską, który niesamowicie mi pomógł w przygotowaniu tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić jeszcze jedno. Na przyszłość, jak ktoś wam zagra to możecie się obrazić. No, to łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście wiedzieć o świecie muzyków. Do zobaczenia!